Myśleliśmy, że już nic nas nie zaskoczy. Ale to jest to. Odwiedziliśmy dwa najbardziej spektakularne wodospady na świecie. Iguazu na granicy Brazylii i Argentyny oraz wodospady Victorii w Afryce. Który z nich robi większe wrażenie? Dzisiaj to sprawdzimy. W tym odcinku pokażemy wam wodospady Iguazu od strony argentyńskiej. A widzę, że tam w ogóle na końcu, na punkcie widokowym jest hardkorowo. Pokażemy wam najlepsze szlaki, miejsca widokowe i podpowiemy, jak samodzielnie zorganizować zwiedzanie, tak aby nie wyrzucać pieniędzy w błoto. I myślę, że takie wdzianko jak ja mam dzisiaj, to nie jest najlepsze wdzianko, jakie można sobie tutaj ubrać na ten wodospad. Siemka. Siemka, dzień dobry, witamy się z wami. Przekroczyliśmy już granicę Parku Narodowego, mniej więcej o godzinie 8:10 i rozpoczynamy zwiedzanie jednych z najpiękniejszych wodospadów na świecie. Chodźcie z nami. Zwiedzanie zaczynamy od kolejki, także idziemy złapać kolejkę, która zabierze nas na Gardziel Diabła. Zdecydowaliśmy się na taki strategiczny ruch, dlatego że po prostu chcemy być jak najszybciej w miejscu najważniejszym, tam gdzie są najpiękniejsze widoki, bez tych wszystkich tłumów. Także zapraszamy, szybko łapiemy kolejkę i jedziemy. I kolejką jest po prostu szybciej niż na pieszo, a tutaj właśnie jeździ taka kolejka. Także korzystamy i mam nadzieję, że będziemy przed wszystkimi Januszami. Mam już bilecik, a z tymi Januszami to jest tak, że my też czasami bywamy Januszami i wstajemy późno, później idziemy na jakąś atrakcję, jest tłum ludzi i się dziwimy, dlaczego tak. Ano dlatego, że nie wstaliśmy o czasie rano przed wszystkimi, a dzisiaj to zrobiliśmy, także jesteśmy z tymi, wiecie, pierwszymi do zwiedzania. A kolejka jest tutaj w ramach biletu, podchodzi się do takiego okienka, pani daje bilecik i mówi, kolejka jedzie zaraz, także pędźcie. O 8:20 jest kolejka? O, za 2 minuty. No, zdążyliśmy tak na ostatnią chwilę, za minutę dosłownie odjeżdża, a jakbyśmy się spóźnili, no to musielibyśmy czekać 20 minut, a to strata czasu. No niby jesteśmy od razu po otwarciu, ale to też wcale nie jest tak, że tutaj prawie nikogo nie ma, bo kolejka jest praktycznie pełna, gdzieś dopiero na końcu są chyba miejsca dla nas siedzące. Po 20 minutach dotarliśmy do ostatniego przystanku i tutaj rozpoczyna się 2-kilometrowy szlak do punktu widokowego. Na razie rzeka jeszcze jest spokojna, taka niepozorna, ale za chwilę zobaczymy coś wielkiego. Spójrzmy sobie na mapę, jak wygląda droga, którą pokonaliśmy. Tutaj znajduje się wejście do Parku Narodowego, tutaj musieliśmy przejść i tutaj mamy stację kolejki, którą następnie przejechaliśmy tu, aż dojechaliśmy tutaj i teraz tutaj musimy iść na pieszo. Słychać już, że powoli zbliżamy się do wodospadu. Tam nawet widać taką mgiełkę unoszącą się. Dobra, widzimy już coś, ale wszędzie unosi się taki dymek z wody, mgła i już czuć jak chlapie na nas. Myślę, że tutaj jest więcej wody niż jak byliśmy na wodospadach w Wiktorii. Wtedy chyba tam mieliśmy taką lekko suszę i nie było tej wody aż tak dużo jak tutaj, bo tutaj już widzę, że no przelewa się i to fest. Aby porównać wodospady Iguazu i Victorii, musimy cofnąć się na chwilę do naszej afrykańskiej podróży. Wodospady w Victorii, położone na granicy Zambii i Zimbabwe, to jedne z największych i najbardziej spektakularnych wodospadów na świecie. Tworzy je rzeka Zambezi, która spada z wysokości ponad 100 metrów na szerokości około 2 km. W porze deszczowej do kanionu wpada nawet 500 milionów litrów wody na minutę, a huk słychać z kilkudziesięciu kilometrów. Ludzie wracają mokrzy. Tutaj też dużo osób widzę, że ściąga już sobie koszulki zawczasu. Także musi być nieźle. Nieźle mokro. No i mamy to. Kotłuje się woda. O wow. Przez słońce trochę tutaj odbija i nie widać tego aż tak dobrze, ale no, robi wrażenie, co? Musimy też zmienić kamerkę na GoPro, bo wszystko tutaj jest
mokre dookoła, a nie chciałbym po raz kolejny, żeby Osmo Pocket mi się zepsuła. GoPro jest wodoodporne, także tutaj nic mu nie grozi, a widzę, że tam w ogóle na końcu, na punkcie widokowym jest hardkorowo. Widzicie to, co my widzimy? Jakie to jest zajebiste. Jeszcze jak woda wieje. Mimo że jesteśmy tutaj dość wcześnie, to i tak jest dużo ludzi, każdy chce sobie zrobić zdjęcie, no ale się nie dziwię, bo to, co tutaj widzimy, ja chyba piękniejszego widoku, piękniejszego wodospadu, to w życiu nie widziałam. Te, naprawdę wam to mówię, te, które widzieliśmy w Afryce, Victoria Falls, nie, znaczy też super zajebiste, ale to jest sztos. Wodospady Iguazu znajdują się na liście 7 naturalnych cudów świata i ja się tym stwierdzeniem zgadzam w 100%. A tak w ogóle to kończy mi się suche miejsce na koszulce i na spodenkach, gdzie mogę wycierać kamerkę, bo wszystko jest w takiej mgiełce, że wydaje mi się, że obiektyw może być cały pokryty wodą. Teraz chyba jest spoko, ale przed chwilą był dosłownie cały zalany. Nie spodziewałam się, że aż tak zmoknę i myślę, że takie wdzianko jak ja mam dzisiaj, to nie jest najlepsze wdzianko, jakie można sobie tutaj ubrać na ten wodospad. Myślę, że takie przewiewne rzeczy, które szybko schną, warto tutaj ubrać, a nie dżinsy. No i tak, tam za mną są te wodospady, a już tam dalej jest Brazylia. Także jak macie ochotę zobaczyć też wodospady z drugiej strony, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, bo będzie kolejny odcinek już niedługo. Także wpadajcie, no i koniecznie dajcie znać, jak wam się podobają te wodospady z tej strony, bo mi naprawdę przekozacko. Wygląda to w ogóle jakoś tak nierealnie, jak stworzone przez AI, naprawdę. I powiedziałam wcześniej wam o tym, że wodospady Wiktorii te w Afryce takie średnie, ale nie chodzi mi o to, że one są średnie, brzydkie i nie warto tam jechać, bo warto, bo są zajebiste i takich w Polsce ani nigdzie indziej na świecie nie zobaczycie, więc naprawdę warto. Ale tutaj przez to, że przelewa się aż tyle tej wody, no to w ogóle to jest takie no nierealne. I bym to porównała do wodospadu na Islandii, jak byliśmy tego Skogafos, nie, Detifos, czy jakoś tak, o. I tam też się tyle tej wody przelewało tak na hura, na raz, więc tutaj jest podobne takie złudzenie, że ta woda aż się tak miesza w oczach. Naprawdę kozacki widoczek, polecam. Jak będziecie tutaj w Argentynie, to myślę, że to jest obowiązkowy punkt. Tak jak Patagonia, której my nie zobaczyliśmy, ale może jeszcze zobaczymy. Nie, to tam zimno, tam nie będziemy jechać, ale warto, pewnie też. Wróciliśmy już w okolice ostatniego przystanku i mija nas bardzo dużo ludzi idących dopiero teraz na wodospad, także tutaj się potwierdza to, że lepiej przyjść wcześniej niż później. Z tego wszystkiego aż zgłodniałam, także wjechała bułeczka. Taka bułeczka, proszę Państwa, kupiona na mieście, 9 zł. Nie, 9 000. I w środku jest kotlet, jakieś warzywa, nawet to smaczne jest. O. A ja miałam teraz, bo w domu nie zdążyliśmy zjeść, znaczy w hotelu, bo szybko wstawaliśmy, no i nie zdążyliśmy zjeść, także tu sobie przynieśliśmy, bo wiecie, wiecznie głodni muszą mieć zapasy, żeby były siły na zwiedzanko, a to dopiero początek, tak naprawdę zobaczyliśmy dopiero pierwszy punkt, a ja już zgłodniałam, aż mi tak w brzuchu burczało. Mówię, nie no, trzeba zjeść. Także przy okazji wysycham. Spójrzmy sobie ponownie na mapę. My znajdujemy się dokładnie tutaj i teraz tą kolejką musimy wrócić i wysiadamy na stacji Estación Cataratas i tutaj będziemy szli jednym szlakiem, a następnie drugim. Jedziemy do kolejnego przystanku. Ja w tym czasie próbuję wyschnąć, żeby mi się trochę wygodniej chodziło, bo w takich mokrych dżinach no to nie jest zbyt przyjemnie.
Dotarliśmy do drugiej stacji. Nazywa się ona Cataratas. Tutaj również mamy kawiarnię, restaurację, także można napić się zarówno czegoś ciepłego. Nas najbardziej interesuje kawa, no i oczywiście można też coś zjeść i już Wam mówię, jak wyglądają tutaj ceny. Widzę tutaj taki zestaw, 3 empanady, napój, 12 000. Tragedii nie ma. Były wodospady, było jedzenie, teraz czas na kawę i przekąskę. 2 kawy tutaj w parku kosztują 26 zł. I mamy do tego jeszcze sobie przynieśliśmy własne swoje z piekarni Alfahor. Ciasteczka lokalne w czekoladzie z mleczkiem skondensowanym, z kajmakiem, z powiedz czym. Dulce de leche, nie wiem, dulce chyba. Oj, czekajcie, bo ja się tu schnę, suszę cały czas. No co Wam powiem, trzeba pić kawę, nabierać siły na dalszą podróż, na dalsze zwiedzanie, bo jeszcze czekają nas tutaj 2 trasy. Zobaczymy inne wodospady, te same, ale inne. I co, no i kawy mi się zachciało, po prostu. Zobaczcie, jak Patryka motyl polubił. Dobry musi być z niego człowiek, że aż na czapce usiadł. Jesteś dobry człowiek? Nie mam wątpliwości. Poczekaj, zbliżenie na motyla. Ale ładny. A teraz Wam sprzedam dobry tip. Jak Wam się telefon będzie rozładowywał, a macie dużo rzeczy fajnych do nagrywania, to możecie sobie na przykład od Patryka telefonu naładować swój telefon. Ja właśnie tak robię, bo jego telefon na mnie jest... Patrz. Widzisz to? No widzę. Jaki motylinek. Hit, co? Lubią nas te motyle. Jaki ładny. No a co z tymi telefonami? Jak nie macie baterii, a macie 2 telefony, to sobie jeden możecie naładować od drugiego. Tak Wam tylko chciałam powiedzieć. Oto przed Wami modrowronka pluszogłowa. Można tu spotkać je na każdym kroku. Są bardzo inteligentne, odważne i ciekawskie. Mają czarną głowę z charakterystycznym pluszowym czubem, biały, żółtawy lub kremowy brzuch oraz niebieskie plamki wokół oczu, które mają intensywny żółty kolor. Tutaj kawałek obok przystanku rozpoczynają się 2 szlaki. Górny i dolny. One liczą sobie tak mniej więcej po 1,5 kilometra. My chyba zaczniemy od tego górnego, bo podobno jest ciekawsze, bo mamy widok na wodospady nieco z góry, a później można wybrać tą opcję drugą. Ten szlak prowadzi taką kładką metalową, więc chyba nie da się na tym poślizgnąć, a jak pada deszcz albo z tych wodospadów nawiewa woda na to, to jest to delikatnie śliskie, ale przez to, że to jest takie propowate, to się raczej nikt tutaj zębów nie zgubi. I można tutaj, jak już sobie tak idziemy, podążamy, to można tutaj też obserwować różne dzikie zwierzęta. Jest ich tutaj ponoć mnóstwo, nawet widzieliśmy znaki ostrzegawcze, żeby ich nie dotykać, nie głaskać małp czy jakichś innych dziwolągów, które tutaj można spotkać, bo po prostu gryzą. No i są to dzikie zwierzęta i ich nie należy dotykać, ale Wy i my już to wiemy. Przed Państwem ostronosy, czyli ssaki z rodziny szopowatych. Żyją w grupach nawet do 30 osobników. Dorosłe samce są samotnikami i dołączają tylko w okresie godowym. Świetnie wspinają się po drzewach i są bardzo aktywne rano oraz późnym popołudniem. Często podchodzą do turystów w poszukiwaniu pożywienia. Są dzikimi zwierzętami, które mogą być agresywne, jeśli poczują zapach jedzenia i potrafią boleśnie ugryźć lub podrapać. Długość ich ciała może sięgać nawet 70 cm, długość ich ogona również do 70 cm, a masa ich ciała może wynosić nawet 7 kg. I tutaj mamy jakiś korner, punkt widokowy, ale nic nie widać tak naprawdę. Trzeba chyba pójść jeszcze tam dalej za zakręt, tam chyba będzie lepiej to widać, bo widzę, że tam jest kolejny taki balkon. Po kilku minutach wędrowania tym szlakiem mamy już zarąbisty punkt widokowy. Tutaj te wodospady ciągną się lekko na jakieś 200 metrów. Jest
tutaj bardzo dużo punktów widokowych i z każdego widać te wodospady z innej strony i jest to naprawdę ciekawe. Właśnie porównując to jeszcze do tych wodospadów Wiktorii w Afryce, no to tam nie było to aż tak ciekawe, że nie było też tak dużo tych punktów widokowych. No było też dużo, ale nie aż tak dużo jak tutaj. I uwaga, może się nie domyślacie, ale wodospady Iguazu to nie jest jeden wodospad, tylko jak sama nazwa wskazuje, wodospady i tutaj na ten cały kompleks wodospadowy składa się ponad 270 różnych wodospadzików. No i w całości robi to ogromne wrażenie. Jestem wielkim fanem wodospadów od momentu, kiedy w 2019 roku byliśmy na Islandii. Jest to absolutnie kraina wodospadów. Jest ich tam tak dużo, że część z nich w ogóle nawet nie ma nazwy, ale mamy też tam kilka swoich ulubionych miejscówek. Wodospady Skogafoss, Dettifoss. No i też myśleliśmy o tym ostatnio, żeby wybrać się jeszcze raz do Islandii, tylko tym razem wypożyczyć sobie kampera, jakiegoś campervana albo coś takiego, żebyśmy mogli przemieszczać się, żebyśmy mogli się swobodnie przemieszczać i odwiedzić jeszcze więcej takich fajnych miejscówek. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy Islandia wydaje się dla Was spoko kierunkiem podróży. Mamy tutaj na wodospadach Iguazu zorganizowany jeszcze jeden szlak, Lower Trail, i on pozwala spojrzeć nam na wodospady jeszcze z innej perspektywy, bo podobno widać je z dołu. Według mapy ścieżka liczy sobie 1400 metrów i według tego, co czytałem na Google Maps, na jej pokonanie potrzeba tak mniej więcej godzinki z takimi spokojnymi przystankami na jakieś zdjęcia czy filmiki. Co tutaj widzę ciekawego? Mamy kolejny taki punkt gastronomiczny i na początku myślałem, że tam w klatce są zwierzęta, bo źle dojrzałem z daleka, ale teraz widzę, że ludzie się chowają w tych klatkach na wypadek, gdyby pojawiły się tutaj dzikie zwierzęta, no i żeby ich nie dokarmić, żeby one też nie kradły jedzenia ludziom, no to można sobie wskoczyć do takiej klatki i w środku na spokojnie zjeść posiłek. Kolejni mieszkańcy tropikalnych lasów deszczowych na terenie Parku Narodowego Iguazu to kapucynki czarne. Są aktywne i ciekawskie. Mogą zbliżać się do ludzi, a nawet kraść im jedzenie. To małe cwaniaczki. Często przebywają w grupach liczących od 6 do 20 osobników. Długość ich ciała może sięgać nawet 50 kilku centymetrów, a długość ogona nawet do 56 centymetrów. Masa ich ciała może wynosić maksymalnie niecałe 5 kg. Charakteryzują się ciemnobrązowym lub czarnym futrem oraz dwoma charakterystycznymi kępkami włosów na czubku głowy, które przypominają rogi. Ich twarze są jasne, otoczone ciemniejszą sierścią. Zobaczcie, jak sprawnie przemieszczają się po drzewu. A my tutaj powoli sobie kontynuujemy zejścia do tych niższych punktów widokowych. Podobno w tej części Ameryki Południowej można spotkać jaguary oraz pumy. Widzieliśmy po drodze, jak jechaliśmy z naszym taksówkarzem, z kierowcą, tutaj do Parku Narodowego, widzieliśmy znaki, że uwaga na jaguary, ale pytaliśmy go, czy faktycznie te jaguary można tutaj spotkać. No to on mówi, że raczej nie ma szans. On widział tutaj tylko 3 razy w życiu jaguary, ale to nie tutaj na terenie Parku Narodowego Iguazu, ale gdzieś zupełnie daleko. Podobno tutaj jest tak dużo turystów, że jest zbyt głośno, no a wielkie koty, jaguary, pumy boją się tych hałasów i uciekają gdzieś tam w środek dżungli, także wcale nie tak łatwo jest je tutaj zobaczyć, ale są tutaj też w Ameryce Południowej, może niekoniecznie tutaj, fajne parki narodowe, takie jak na przykład Pantanal, i tam już zobaczenie jaguara jest wysoce prawdopodobne. Ostatnio trochę stękałam, że podczas tej podróży takie średnie miejsca odwiedzamy. Ja chciałam czegoś z jajem, no to mam jajo. Udało się. Mamy coś faktycznie takiego, że no wow, że będziemy to pamiętać na długo, bo widoczek jest po prostu przekozacki. Tak jak z bajki. No mówię, tak jakby ktoś Wam wygenerował ten widok, no jakaś sztuczna inteligencja. Ale myślę, że filmy nie oddadzą tego, co my tutaj widzimy tak na żywo. No i właśnie, jest tutaj dużo osób tutaj, mimo tego, że
przyszliśmy tutaj tak z rana. Tak naprawdę byliśmy jednymi z pierwszych osób tutaj. Jechaliśmy drugą kolejką, bo chyba powiedziałam wam, że pierwszą jedziemy. Nie, to była druga. No, a i tak zobaczcie, jakie tu są tłumy, więc ja nie chcę wiedzieć, co się dzieje teraz tam na tej gardzieli diabła o godzinie, która jest 13. Jak wszyscy po prostu tam pojechali. No to taki minus, nie? Że jest tutaj ludzi, nieważne kiedy pewnie przyjedziecie, to będą tutaj tłumy, ale myślę, że lepiej wybierać środek tygodnia niż weekend, bo pamiętajcie, że w weekend też Argentyńczycy tutaj będą przyjeżdżać. Także to już w ogóle jakiś kosmos. No i teraz informacje praktyczne, a więc park otwarty, wstęp tutaj można wejść na te wodospady od 8 rano. Wstęp kosztuje 45 000 pesos, obcokrajowiec tyle płaci, wiadomo, lokalni płacą mniej. A taksówką można tutaj dojechać w dwie strony za $50. Jeżeli się jedzie we dwie osoby, no to warto wziąć tą taksówkę, a nie autobus, bo jest to tak naprawdę chyba o $5 tylko droższe. Także nie opłaca się jechać tutaj autobusem, jak się jedzie we dwie osoby, no w 3 to już wiadomo, że się w ogóle nie opłaca. I ten autobus odjeżdża z głównego dworca w Puerto Iguazu. I tutaj macie też namiary na osobę, która ogarnia takie taksówki. Także śmiało możecie tutaj pisać. Ziomek po nas przyjechał, odebrał nas. Ma dobre, znaczy my mu wystawiamy dobrą opinię. Nie wiem, co mam wam jeszcze powiedzieć, co byście chcieli wiedzieć, dajcie znać, to wam powiem. Tylko szybko, bo zaraz kończymy nagrywać ten odcinek. I jeszcze muszę wam dodać, że wilgotność jest tutaj po prostu milion, leje się z nas, naprawdę. Pokażę wam Patryczkę, jak wygląda. Tada! Jest naprawdę gorąc i to straszny, także wygodne wdzianko, wygodne, letnie, sportowe, jakbyście szli biegać. Buciki wygodne, nie? Żadne klapki, żadne sandały, nic, japonki, tak, nic. żebyście grażynki mi tutaj w koturnie nie przyszły. No, ręcznik sobie też weźcie, picie, jedzenie. Wyśpijcie się. Jedną z atrakcji tutaj na wodospadach jest podpłynięcie łódką właśnie pod wodospady Iguazu. Zobaczcie, jak tam się woda mocno kotłuje i ludzie wsiadają na łódkę i płyną tam w sumie tak naprawdę no, w samą tą spadającą wodę. Wszystko się tam gotuje, ludzie są zmoczeni. No i ja chętnie też bym tam popłynęła teraz, bo na pewno jest to fajna ochłoda. A tutaj po tym, jak się tak łazi w kółko, to jest tak gorąco, że hej, a oni tam na pewno mają takie orzeźwienie. Fajne to. Myślę, że to jest fajna atrakcja, ale trzeba ją sobie zabukować wcześniej, nie zostawiać na ostatnią chwilę. O, jak piłuje, nie wiem, czy to słychać, ale musi na pewno mocno ta łódka też tam mieć dużą moc, żeby tam podpłynąć, bo woda jest rwąca. Zobaczcie, schowali się cali, nie widać ich. Fajnie, no tylko, że my też z tym sprzętem to trochę nie bardzo, żeby się tam pchać w tą wodę. Na pewno są też może jakieś szafki albo coś takiego, żeby zostawić elektronikę. Nie wiem, ale jak jest, to naprawdę warto się tym zainteresować sobie. O, co ja wam pokazuję? Niebo. Bo sama patrzę, a kamerka gdzieś tam wiruje na niebie. Także na pewno warto się zainteresować tą atrakcją, jak tutaj będziecie na wodospadach. Myślę, że fajne przeżycie. Dawajcie znaka w komentarzu, czy chcielibyście się przepłynąć jaką łodzią. I jeszcze co jest tutaj fajnego, można się przelecieć helikopterem, to jest też atrakcja i popodziwiać wszystko z góry. No fajne, fajne. Myślę, że warto skorzystać. Dlaczego my tego nie robimy? Nie wiem, nawet nie wiem, ile to kosztuje tak naprawdę, ale będziemy jeszcze po stronie brazylijskiej, więc zobaczymy, zorientujemy się, jak to wszystko tutaj cenowo wygląda i może się zdecydujemy na jedną z tych atrakcji, albo helikopter, albo łódź, chociaż myślę, że ta łódź tutaj jest taka no lepsza chyba, nie? Ciekawsza. Dajcie znać, co wy byście właśnie wybrali, czy tą łódź, czy helikopter, bo ja widzę, jak oni tam szuruburu po tej wodzie, fajnie. Dajcie znać, który waszym zdaniem wodospad jest atrakcyjniejszy, czy ten w Afryce, wodospady Wiktorii, czy te wodospady tutaj Iguazu. Koniecznie napiszcie w komentarzu i to na tyle dzisiaj. Pa!